Dzień dobry moi drodzy. Ruszamy z długo oczekiwaną budową strumnicy. Troszeczkę buku już jest przy mnie. Myślę, że tutaj starczy tej buczyny na co najmniej kilka strugnic. Ja będę budował dwie. Na razie pierwszy prototyp, a później drugi już taki docelowy, powiedzmy, produkt. I jest to buczyna 50 mm obrzynana, również JAW Polska. To się nie zmienia od pewnego czasu. I od czego zaczynamy? Od studiowania dokumentacji. Te dokumenty są również do ściągnięcia w sklepie Dictum, ale one mi się przydadzą troszeczkę później, bo najpierw zacznę rozcinać tą buczynę i szykować ją do klejenia. I kiedy to będzie już w prasie, to wtedy zacznę głębiej studiować samą dokumentację. Tutaj na razie jedna rzecz, która jest kluczowa, to wymiary tej klejonki, którą będziemy robić. Zrobimy to metr na bodajże tam 500 coś milimetrów i grubość jest oczywiście ważna. Tutaj, słuchajcie, pójdziemy w dociążenie tej małej strugnicy, bo ona będzie niewielka, więc nie będę szczędził tego materiału. Zrobimy tą klejonkę w tą stronę i będzie to, słuchajcie, 100, żeby nie skłamać, już Wam mówię, dokładnie 4 cale, czyli 101,6 mm. Będzie to ważne, ponieważ jeden element, który jest już gotowy, jest właśnie o tej grubości, więc my się dostosujemy do wymiarów calowych, nie będę tego zmieniał. Troszeczkę trzeba będzie dokładnie pracować. Także ruszam z pracami, a Wy trzymajcie kciuki, żeby mi dobrze i sprawnie poszło. Pracę rozpocząłem od wymiany tarczy na dedykowaną do rozcinania drewna wzdłuż włókien. Ja się tutaj muszę przyznać, że nigdy mi się tego nie chce robić. Czasami tnę na tarczach uniwersalnych, ale tutaj raczej nie chciałem ryzykować. Zresztą męczenie maszyny nie ma sensu w tym momencie. Tego cięcia wzdłuż będzie dosyć sporo, więc tarczę wymieniłem. Bóg szczególnie jest takim gatunkiem, który potrafi nawet zatrzymać tarczę, zakleszczyć ją w czasie rozcinania. Może nie do końca ta tarcica nie przysporzyłaby takich problemów, bo to jest Bóg parzony, ale mimo wszystko. Samo cięcie wstępne w poprzek włókien, to jak widzicie, najczęściej pilarka ręczna i albo na podłodze, albo na jakichś stołach to wykonuje. Tutaj widzicie, że samo ustawienie tych stołów, ten materiał odpadowy, powiedzmy, jest bardzo ciężki i potrafi zatrzymać również maszynę. To już się też widzę nieźle dymiło, bo chyba nie włączyłem wtedy odkurzacza. To, co teraz montuję na końcu, to już myślę, wydaje też kilka razy pokazywałem. Do rozcinania wstępnego, czyli do tego pierwszego brzegowania, fajny uchwyt to klinuje materiał i wtedy tylko posługujemy się już wózkiem stołu formatowego i ta pierwsza linia cięcia jest wykonana perfekcyjnie. Bez tego sprawiłoby to, powiem szczerze, niezłe problemy, ale da się, może też kiedyś film o tym zrobię, jak brzegować bez stołu formatowego właśnie. Drugie cięcie, to już łatwizna, przykładnica równoległa i heja do przodu. Zresztą tutaj te elementy już były krótsze, więc to nie była jakaś wielka waga. No i tutaj znowu tradycyjnie, czyli grubościówka. Widzicie, już przeskakuję do kolejnego etapu. Oczywiście wyrówniarka. Przypomnę, że ja nadal pracuję na wyrówniarce z nożami grubymi, tymi takimi najbardziej tradycyjnymi i naprawdę nie narzekam. Oczywiście jeśli zależy mi na jakichś tam idealnych powierzchniach, to później wał spiralny już w grubościówce
wyprowadzi idealnie ten materiał, ale ja absolutnie nie narzekam. No i tutaj również zawsze powtarzam, że najpierw rozpoczynam jakby to struganie, czy pracę na grubościówce na sztorc. Wtedy materiał jest jeszcze grubszy, nie? Więc on bardziej stabilnie stoi i tak to robię. Później muszę się nakręcić, bo tutaj nie ma podnoszenia stołu automatycznego, ale człowiek się do wszystkiego potrafi przyzwyczaić, nie? Trochę produkcji wiórów tutaj, tego zbioru nie było, a właśnie, jeszcze tutaj nie było tego zbioru zbyt dużo, bo oczywiście chciałem, żeby mieć do klejenia jak najwięcej, ale z tego 50 wychodziło tak w granicach 45-42 mm, więc buczyna też potrafi być pokręcona, nie? Tutaj, no widzicie, mam taki aluminiowy przyrząd, no wałek, który ma rowki i ten klej jest rozprowadzany, ale tutaj maksymalnie chyba był on do 100, żebym nie skłamał. Przepraszam, ta klejonka to była na 100 parę milimetrów, a ten wałek był chyba do 80. No więc 20 mm zabrakło i też widać jedno nałożenie, czy jedno przeciągnięcie tym systemem nakładania ciśnieniowego kleju, a pędzelkiem niestety trzeba się trochę namachać. I też jak gdyby efekt nie będzie tak równy, tego kleju w niektórych miejscach będzie więcej, w niektórych mniej. Tego też zawsze chcę uniknąć. No ale może kiedyś w końcu moje wydrukowane te głowice do tej nakładalki kleju powstaną i wtedy wam pokażę, jak zrobić dowolne szerokości. Wszystko trafiło w prasę. No i tutaj już przyda się dobry obiad, bo trzeba trochę tutaj pary więcej w rękach i trzeba to naprawdę dobrze ścisnąć. Tutaj ta klejonka miała gdzieś koło, ja już nie pamiętam dokładnie, ale 100, nie wiem, 105 powiedzmy milimetrów. Ściski dociskają te w prasie, one dociskają z jednej strony, więc tutaj z drugiej strony, czyli od zewnętrznej, od mojej strony, również chciałem dodać jeszcze te 4 ściski płaszczyznowe. I tutaj również chyba pierwszy raz tak porządnie używałem później klucza imbusowego, żeby to mocno dociągnąć. No tak, tutaj nie ma co szczędzić tych zacisków, skoro ma to być sklejone naprawdę porządnie, to trzeba to zrobić dobrze. Właśnie, poszedłem po imbus i jeszcze dokręciłem. No tak, a teraz już wózek wpadł w ruch. Ta klejonka już trochę ważyła. I teraz muszę przewidywać to, że ta grubościówka, którą ja mam, to jest jedna z najmniejszych, tak? I wkładanie tak bardzo obciążających te wszystkie wałki podawczy i odbiorczy. Więc przewidując to, musimy sobie przedłużyć te blaty, więc jestem w stanie jakby przestrzelić okiem przez maszynę, dostosować 2 faty do wysokości stołu grubościówki w tym momencie. No i jedziemy. Tutaj szerokość była bodajże 395 mm, więc mam tylko 5 mm chyba zapasu, czy 5 z jednej, 5 z drugiej, bo tutaj chyba jest 405. Ale wydaje mi się, że to był chyba pierwszy raz, gdzie wykorzystałem tak dużą szerokość wału na jeden raz. No i klejoneczka piękna, bukowa wyszła.
z jednej strony wyrównane, tak naprawdę, wiecie, w czasie klejenia tam, przepraszam, tam jedynie te jakieś grudki kleju były, nie? Więc to wcześniej usunąłem i spokojnie można było już się tutaj obyć bez wyrówniarki. Czyli z dwóch stron grubościówka i zbiór na docelowe 101,6 mm, czyli dokładnie 4 cale. No ale powiem wam szczerze, trochę to ważyło. Dobrze, że to nie było takie długie, nie? Bo tutaj było niecały metr. No i teraz cięcie w poprzek. Właśnie, zobaczcie, że tutaj używam ten zacisk zamocowany na stole formatowym, ponieważ materiał jest naprawdę ciężki. Robi się dźwignia, która wisi na zewnętrznej części podparcia stołu i żeby to naprawdę dobrze zrobić i zachować kąt 90 stopni, no to zobaczcie, tuż przy zacisku na stole koło stołu formatowego, o, teraz się ta szczelina tam zminimalizowała, czyli prostuję materiał, mam na pewno 90 stopni. Dociąłem z jednej, dociąłem z drugiej i słuchajcie, brakło bodajże chyba 1 mm. Masakra. To później sobie już wyrównałem bodajże strugiem ręcznym, czyli ten 1 mm, który niestety się nie zmieścił do cięcia. No tyle dam rady, nie? Poprawić strugiem. Tak jest, mały gładzik w rękę, kilka posunięć i mamy płaszczyznę wyprowadzoną. No i zostanie tak naprawdę ostatnie cięcie wzdłuż. Ja tą klejonkę zrobiłem ciut szerszą niż powinienem. Ciut szerszą i teraz to ostatnie cięcie już wzdłuż. Mało zostaje, nie? To jest masakra, że tak malutko zabrakło i trzeba było to robić cięcie na 2 razy. Ale nie ma problemu. Tutaj jedziemy wzdłuż przykładnicy równoległej, więc to jest proste cięcie. Krótki film, bo tutaj zbyt wiele zrobić się nie da, ale to jest podstawa, od której trzeba zacząć. Tutaj macie część, którą odciąłem od tej strugnicy, czyli 100 mm bóg. Oczywiście wcale strugnica, pamiętajcie, nie musi być taka gruba. Możecie ją zrobić połowę chudszą. 40 mm na przykład, a później zrobić większe doklejki po zewnętrznych stronach strugnicy, tam gdzie będą imaki, tam gdzie będzie docisk, jeden, drugi, więc te zewnętrzne opaski na pewno grube być muszą, a sam środek może być trochę cięższy, chociaż ja zawsze mówię, strugnica będzie lekka, to później trzeba będzie ją jakoś stabilnie zamocować do podłogi, czy nie wiem, do ściany, tam gdzie ona będzie stała. Z samym klejeniem tutaj nie miałem jakichś wielkich, tak myślę, wielkich rewolucji. Jedno co widzieliście, zbyt wąski wałek już do klejenia, bo takich materiałów zbyt często tutaj nie kleję. Tutaj mi się przypomina jeszcze jedno z pytań, które pada notorycznie odnośnie strugnic. Z jakiego materiału robić stoły do strugnic? Bo nogi nie ma to znaczenia, byle to było stabilne, może być stół postawiony na kobyłkach, ale blat ma znaczenie. Można spojrzeć trochę w historię i zobaczyć, z czego były robione strugnice naszych dziadków. Tam wydaje mi się, że w 90% to był dąb. Teraz po jakichś moich również poszukiwaniach grab, bóg, klon to już gdzieś tam troszkę wyższa, powiedzmy, półka, no i dębina. Te 4 gatunki według mnie najbardziej się nadają. Twardość, sprężystość tych materiałów jest taka jak należy i patrzę też również na strugnice tych, powiedzmy, producentów, którzy zajmują się wyłącznie strugnicami, tych najdroższych strugnic i tam chyba jednak króluje bóg. Tyle na dzisiaj.
lajki, poprosimy o Waszą aktywność, pamiętajcie o tym. Pamiętajcie również o informacjach pod filmem. Dostaję naprawdę mnóstwo maili, Panie Jarku, gdzie jest jakiś link, a czy mógłbym prosić o jakąś informację? To zawsze jest podane pod filmem, więc to naprawdę niewiele kosztuje. Pokaż więcej, czy jak to się nazywa, rozwija się informacja pełna o filmie i tam jest naprawdę sporo zawsze. Tyle na dzisiaj, dziękuję, a ja jeszcze lecę za kamerę, bo tam jest cała strugnica, tu jest tylko część i biorę się do dalszej pracy. Do zobaczenia.